Witam Was serdecznie. Słuchajcie, kolejne golenie, bo czas tutaj trochę się wygładzić i ściąć to futro, co nie zmienia faktu, że dzisiaj będziemy testować nową żyletkę. Żyletka, której jeszcze nie było na kanale, żyletka, która moim zdaniem ma potężny potencjał, żyletka, która mam nadzieję będzie kolejną testową żyletką, która będzie idealnie zbalansowana. Ten balans, pamiętacie, Snowy cały czas o nim gada, żeby była ostra i łagodna, przewidywalna i lubiana przez wiele maszynek. I mam nadzieję, że dzisiaj taka będzie. Dzisiaj ostatnio już mieliśmy przyjemność w wielu maszynkach poznawać Gillette Minora. Bardzo fajna żyletka. Persona Comfort Coated amerykańskiej produkcji. Ostatnio podbiła moje serce. Goleniowe i naprawdę zdała egzamin. Ale zostajemy w rodzinie Persona. Czemu? Bo dzisiaj będziemy testować Persona Platinum. Dokładnie tak. Ta żyletka, ta blaszka potocznie nazywając, dzisiaj będzie weryfikowana. Persona Platinum dla detalistów i dla tych, którzy nie wiedzą, to jest Europejka. Tamte fajne, które dotychczas próbowaliśmy, Comfort Coated były z tak zwanego USA, czyli z Ameryki, czyli z oceanu. Amerykańska produkcja, a ta jest niemiecka. Dokładnie tak. Persony są produkowane i w Europie, i w tak zwanym Stanach Zjednoczonych. I tutaj bierzemy się za europejski wypust. Sprawdzimy, co to jest. Jeżeli chodzi o napis Platinum, tak, ale za bardzo się do niego nie przyzwyczajajcie, bo zaraz jak otworzymy, coś Wam jeszcze dopowiem, czego nie ma na opakowaniu. Słuchajcie, jeżeli dzisiaj mamy testować nową żyletkę, no to wiadomo, że bierzemy do ręki maszynkę testową, bo taka też jest. Pamiętajmy, jeżeli chcemy nową żyletkę przetestować, weźmy do ręki maszynkę, którą znamy, która jest przewidywalna, która nie jest problematyczna, która niewybitnie męczy te tak zwane blaszki żyletki, która odpowie nam na dużo pytań. Która to jest maszynka, to ty i ty najlepiej wiesz. Ja wiem jedno, z sentymentu to raz, z przewidywalności to dwa, ale żeby nie była tak totalnie bezrobotna, Kingxi Gillette. Na pierwszym już filmie a propos żyletek, zapraszam do playlisty, wspomniałem czemu ona i będzie zawsze ona. No i po prostu jest prosta, jest przewidywalna, nie ma żadnego szaleństwa, jeżeli chodzi o tak zwaną agresję. Tu się wszystko zgadza. A przy okazji do znudzenia będę ją pokazywał. Czemu? Bo młodzi adepci moim zdaniem powinni od niej zaczynać. Jest tania, nie zrobi potężnej krzywdy, jeżeli ktoś się bardzo o to nie postara, a można. I dużo odpowie, jakie są Twoje preferencje po jakimś czasie, czy chcesz bardzo większą agresję, czy chcesz spokojniej, czy zostajesz na tym pułapie. Przede wszystkim bardzo dobra maszynka na naukę tradycyjnego golenia, bo praktyka czyni mistrza. Możesz sobie książki czytać. Bardzo fajna sprawa, wiedza książkowa. Tylko że Ty musisz się nauczyć przed swoim lustrem, ze swoją ręką i ze swoimi predyspozycjami golenia. Z książek się nie nauczysz. Co najwyżej zaciekawisz, zrozumiesz teorię i wtedy możesz sobie ją przekuć w praktykę. A praktykę będziemy tutaj właśnie dzisiaj preferować. To jest pierwsza kwestia. Jeżeli to ma być piekielnie dobre golenie, takie wyjątkowe mam nadzieję z tą żyletką, a na dworzu jest piękne -20, bynajmniej u mnie, w nocy i dzień -10. Rewelacja. To powiem Wam szczerze, wzór ideału zimy. Tak powinno być, tak jak mówiłem. Tak do kwietnia niech potrzyma i Snowy będzie zadowolony. Co nie zmienia faktu, że jeżeli piekielne golenie, wracamy do Inferno. Tak, The Godfellas My Inferno. Piękny diabełek, bardzo diaboliczne i fantastyczne zapachy właśnie na tą zimę. Jak jest palone drewno, palone przyprawy, wszystko się zgadza. A jeżeli schodzimy do piekła, mam nadzieję w cudzysłowiu, będzie to piekielnie dobre golenie, no to bierzemy Deep Stones, czyli Yaki Shaving Professional Brush, czyli bardzo przyjemny, bardzo miękki, czarny, smolisty, jedyny słuszny, piękny kolor. Knot syntetyczny od Yaki. A że tutaj mamy przeróżne skały zatopione w tym plastik. Jeżeli chodzi o zejście w dół, no wiadomo, jak Inferno, to idziemy w dół. Ale najpierw słuchajcie, Daniel Rotley Harris, czyli olejek z tak zwanych
migdałów sobie zarzucimy. Zielona, piękna, apteczna buteleczka bez kryzy. Uważajcie naprawdę, bo można sobie zrobić kuku. Dawno nie było. Polepszymy sobie poślizg. Ułatwimy trochę golenie, jeżeli chodzi o kwestie żyletki, maszynki, jakości. The Godfellas Smile dla jasności robi dobre mydło. Nie są one wybitne, żeby nikt się tu nie napinał, ale w tej cenie na początek też bardzo polecam, tak jak Gillette King'sy polecam. Słuchajcie, zmyjemy sobie ręce z tego troszkę tłuszczu nadmiaru. Nie będziemy, pamiętajmy, King'sy Gillette ma rączkę o wybitnym moletowaniu, więc lepiej mieć suchą i na pewno nie tłustą rękę. Słuchajcie, wracamy do żyletki. Nówka sztuka, jeszcze w folii, jeszcze jakiś tutaj paseczek do zerwania. Jedziemy z tym. Otwieramy plastikowy dyspenserek, sztywny, bardzo fajny, szanujemy, funkcjonalny. Niemcy to chyba funkcjonalność. Słuchajcie, wszystko się tutaj zgadza. Bardzo fajne są te dyspenserki, bo ja ogólnie rzecz biorąc używam zużyte żyletki w tak zwany metalowy, blaszany pojemniczek i po wielu latach zbierania zawijam i out do przetopienia. Ale jeżeli ktoś nie lubi tych metalowych pojemników, to też ma sens. Czemu? Bo można zużyć z powrotem, jak jest takie puste, wrzucać te zużyte żyletki i też może ten pojemniczek plastikowy na o wiele mniejszą ilość zużytych żyletek, ale też być dalej używany. Słuchajcie, Personna Platinum, bardzo fajny papierek i wyciągamy pierwszą z brzegu. Pierwsza z brzegu, która nam opowie wiele, czyli co widzimy? Czyli widzimy papierek nieopisany, dokładnie bliźniaczek w tych amerykańskiej wersji. Widzimy bardzo dużo kleju, który już się przebija przez papierek. Niektórzy tego nie lubią. Czemu? Bo ufefroli nam maszynkę, ale trudno, tak już jest. Otwieramy i rzeczywiście tego kleju trochę jest. Papierek się klei, odkładamy. Co mamy? Wrzucę Wam tutaj zdjęcie oczywiście, klasycznie, przyjęł się format, więc oglądamy sobie. Mamy taką blaszkę i tak jak mówiłem, nie przyzwyczajajcie się za bardzo do słowa platinum. Czemu? Bo persony niemieckie są platinum chrome, czyli powłoka, która jest tnąca, pokryta jest warstwą platyny i chromu, czyli po to, żeby była spokojniejsza, po to, żeby była mniej odporna, bardziej odporna na tak zwane wszelkie tematy korozyjne i czy platynowe, chromowe blaszki są dla Ciebie, sprawdź. Cały czas mówię, testujemy na sobie. Tak czy siak, Personna Platinum Chrome, bardzo ładnie to wygląda, kleju nie żałowali. Otwieramy tą bestię zwaną King'sy Gillette i ładujemy naszą żyletkę. Słuchajcie, skręcamy i grzejemy sprzęt. Pięknie. Wszystko tu się zgadza. Idealnie ułożenie do ciepłej wody. Dobra, słuchajcie. Jaki professional brush? Moczymy dla młodych. Syntetyk. Zmoczyć raz, dwa, trzy. I spłukany. Z nadwyżki wody, żeby nie zrobić ubota. Później sobie będziesz dodawać. W mydło już Inferno przetłoczone do jaki? Brush professional, skoro kompleciki, rozumiecie? No pewnie, że rozumiecie. Snowy lubi kompleciki. Czyli micha, jaki i pędzel jaki. Słuchajcie, lecimy. Nie ma gadania, jest kręcenie. Trzeba wyrobić mydło. Dla zapominalskich, jeżeli ktoś jeszcze nie oglądał, wersję, wiecie co? O, z kranu trochę. Mieliśmy taką mini seryjkę, jeżeli chodzi o kwestię The Godfellas Smile. Były i maszynki, były i mydła i jeszcze wrócimy do tego. Co nie zmienia faktu, że jeżeli ktoś nie widział tego zestawu, odsyłam, zapominalscy, oglądamy, nadrabiamy przeszłość kanału, żeby mieć sobie swoje ciekawe skupienie i zaciekawienie produktami, bo The Godfellas Smile moim zdaniem są bardzo warte uwagi. W tej cenie to są naprawdę dobre mydła na początek, albo nawet nie dla początek, bo bardzo dużo ludzi, którzy już są zaawansowani w tradycyjnym goleniu, lubią The Godfellas Smile i ja też.
Lecimy, kręcimy. Olejek sobie pracuje. Jest dobrze. Inferno jest na tak zwane super tallow formula, czyli mamy tutaj europejskie, nie takie szalone, spokojnie, z tym tallow Decotfela Smile nie ma szajby, ale jest tallow, czyli mikrobanan na twarzy jest, bo on jakiś szaleństwa nie robi, co nie zmienia faktu, że moim zdaniem jest w miarę zauważalny w tym mydełku. Ja zawsze się cieszę, jak gdziekolwiek tallow jest. Słuchajcie, narzędzie tak zwane robocze, czyli mikroczarna łopata. Dorzucimy trochę wody. Tallow lubi wodę. I także tutaj też tallow lubi wodę, mimo że europejskie tallow. Dla tych, którzy skupili uwagę, z tyłu za mną, jak to mówi Robert, na lodówce, nie Robert, w łazience lodówki nie mam, ale sobie zawsze jeden z moich widzów, subskrybentów, kolegów i komentujących zawsze sobie żarty robi, że Snowy na lodówce prastarą trzyma. To nie zmienia faktu, że na lodówce wylądowały dwa przepiękne prezenty, jeżeli chodzi o rocznicę kanału. Widzieliście już na mikrofilmie. Jeszcze raz, Patryku, bardzo dziękuję. Mówiłem Ci, a jak Snowy mówi, to tak jest, że będą zauważalne. Będą na kanale pierwsze urodziny kanału i pierwszy prezent, jeżeli chodzi o urodzinowy, bo już od wielu widzów dostałem bardzo wszystkim zawsze dziękuję za wszelkie bardzo miłe akcenty, jeżeli chodzi o podarki, ale jeżeli chodzi o kwestię dwóch miseczek Tatara w moich ulubionych kolorach, jeżeli zestawienie, bo jedyny jest czarny. Ale że czarny jest taki uprzejmy, to przytula białego. I w tym momencie czarny z białym świetnie wygląda. A miseczki do nabijania Tatary, no niesamowicie się prezentują. Odwrócone są teraz logiem Tatary, chociaż z tyłu, jak dobrze wiecie, bo Wam pokazywałem, jest From Routine to Passion, czyli od rutyny do pasji, czyli to, co w tradycyjnym goleniu jest rewelacyjne. Czy tradycyjne golenie do znudzenia, mówię, nie musi być tylko rutyną, codziennym czynnością usuwania zarostu. Tradycyjne golenie nie ma sufitu i daje nam takie możliwości, że można z tego naprawdę zrobić i pasję, i hobby, i przyjemność, a przede wszystkim niesamowity rytuał, w którym można się jakże przyjemnie zagłębić. A jak bardzo, czy w formie czynności, czy w formie degustacji wszystkich bodźców, oczywiście degustacji w cudzysłowie, jeżeli chodzi o kwestię tradycyjnego golenia, bo wiem, że w zestawie jest masa, od mydeł, przez blaszki, żyletki tak zwane, czy przez maszynki, czy przez zapachy, czy przez skład, czy przez to, jak mydło reaktywnie działa z Twoją skórą, czy jak maszynka Ci daje jakie doznania i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, czy nawet jak pędzel wyrabia, tu wszystko się zgadza i wszystko robi różnicę. Więc najzwyczajniej w świecie moje stwierdzenie indywidualne, opatentowane, tradycyjne golenie nie ma sufitu. No nie ma i nigdy mieć nie będzie. To nie jest jakaś tam zwykła plastikowa systemówka i zwykła pijanka, która sobą nic nie reprezentuje oprócz tego, że jakiś dziwny dźwięk wydaje, jak się wydobywa z puszki. Tutaj jest jakość, tu są detale i tu wszystko się z wszystkim zgadza. Lub nie, ale dlaczego nie? No bo Ty sobie dobierzesz po swojemu. Więc tak czy siak biały z czarnym świetnie wygląda. Od rutyny do pasji. Ktoś tu w Tatarze miał głowę. Skoro wiedzą, jak robić rewelacyjne maszynki, mieliśmy już i Muramasę, i Mesemyn na kanale, no to teraz mamy dzięki Patrykowi już na stałe w scenerii naszego studia nagraniowego Snowowatej Łazienki dwie przepiękne miseczki. Pewnie będą używane na pewno swego czasu, co nie zmienia faktu, że są tak ładne i tak wyjątkowe, że niech będą też jako kawałek naszego wizualnego, także tradycyjnego golenia. Słuchajcie, kręcimy, już tutaj jest pięknie śnieżno-biało. No wiadomo, taka zima za oknem musi być śnieżno-biało i niech jest jak najdłużej. I w misce, i na twarzy, i za oknem. Ja wiem, niektórzy marudzą, ja się bardzo cieszę. Snowy był grzeczny.
dostał w prezencie zimę i to wzorcową. Tak co roku poproszę, żeby nie było histerii, jakichś alertów. Boże, zima w styczniu przyszła, w lutym też chce zostać. Dramat jakiś, kto to widział w lutym i w styczniu zimę. Po prostu niesamowity. No i słuchajcie, już końcóweczka. Lecimy z tym na twarz. Pędzle jaki? Wiadomo, woły robocze, miski też i mydła de Goodfellow Smile też. A czy persona w King's Gillette też taka będzie? Zaraz się dowiemy. Trochę wilgoci na ten olejek i bierzemy się za nakładanie tego śniegu na twarz. Znowu jego śniegu oczywiście w formie żartu, żeby ktoś sobie nie pomyślał, że będziemy się tu śniegiem golić, acz ostatnio mam nadzieję, że to był żart, ale niech sobie każdy robi co lubi. Wpadło mi w oko stwierdzenie, że jeden z panów lubi na mokro na wodzie samej się golić. Nie do końca rozumiem, ale kto komu zabroni, niech się każdy goli jak lubi. Ja wolę jednak mieć mydło, krem, cokolwiek, który mi po pierwsze daje poślizg, po drugie daje jakość, po trzecie pięknie sobie tutaj pracuje i daje rewelacyjną płaszczyznę dla ostrza. No woda co najwyżej zmoczy skórę, nic więcej. Jest oczywiście integralną częścią golenia. No, wet shaving ok, tylko że to też trzeba jeszcze parę rzeczy do tego dodać. Także nie próbujmy golić się na samą wodę. Ja Was bardzo proszę. Słuchajcie. Jest dobrze, ale troszeczkę sobie tutaj dodamy tej wody. Niesamowity miziek, ten czarny knot, słuchajcie, jaki to jest bomba, po prostu tak delikatny, tak przyjemny. Jak ktoś lubi miękkie pędzle, jak ktoś ma delikatną skórę, jak ktoś z młodych po prostu jeszcze ta skóra nie jest umęczona wiekiem, to naprawdę te czarne knoty od Jaki robią robotę. Przy okazji mają rozmach, co widać po moich uszach i nosie. Słuchajcie, mamy tutaj już swoje, ok, ucho gotowe, jedno, drugie, jest dobrze. Słuchajcie, King's Gillette, dla przypomnienia, moletowanie absolutnie rewelacyjne, w dużym cudzysłowie, więc spokojnie z tym trzymaniem. Dramatu nie ma, tutaj też nie ma co szaleć, ale no, skupmy się. Przynajmniej później docenimy inne, lepsze konstrukcje, jeżeli chodzi o moletowanie, ale nas interesuje przewidywalność tej maszynki, a przede wszystkim persona Platinum Chrome. Lecimy. Pierwsze z włosem. I teraz tak, jeżeli chodzi o kwestię finalną, no to wiadomo, że wiecie, że na końcu, ale jeżeli chodzi o pracę żyletki na tak zwanej skórze, no to można od pierwszego przyłożenia jakieś już kwestie opowiedzieć. I czujemy, że nic nas nie poszarpuje. Bardzo się cieszymy. Maszynka ewidentnie pracuje sobie. Nie ma tu żadnej przypadkowości, jeżeli chodzi o przełożenie ostrza i zaraz zostaje. Nie, tu się dzieje. Przyjemnie na twarzy, naprawdę przyjemnie. Nic nie pociąga. Nic, absolutnie nic nie wchodzi w kolizję z zarostem, bo niektóre żyletki, jak dobrze wiemy, chciałabym, ale nie mogę. Chciałabym, ale się wstydzę. To wiecie co? Jak ja się tak wstydzę, to nie będę ścinać. Poszarpię sobie, może wyrwę któregoś. Nie, tu się nic takiego nie dzieje. Ona ścina. Więc to jest fajne, naprawdę. Nie ma tu tak żadnych
problematycznych odczuć. Od pierwszego przyłożenia czuć, że ta żyletka pracuje. Że ta żyletka pracuje. A jak pracuje, to na końcu. Co nie zmienia faktu, że tak, ścina, jest przyjemnie. Płynie sobie po skórze. Jest dobrze. Naprawdę jest dobrze. Trochę zmoczymy. I lecimy z drugim przejściem. Nakładamy to, co nam pędzel wyrobił, śnieżno-podobnego. I lecimy z drugą robotą. Powiem wam szczerze, persony mają to do siebie. One chyba mają w swoim DNA po prostu dawać przyjemność z golenia. Czy ona jest dla ciebie indywidualna, to już twoja decyzja. Ja wiem jedno. Są to żyletki, które są naprawdę lubiane wśród golących. Owszem, cały czas powtarzam. Chcesz mieć swoje zdanie, to spróbuj, a nie powtarzaj za innymi. Co nie zmienia faktu, że każdy zdrowo myślący człowiek czyta opinie innych, analizuje, weryfikuje na sobie i wtedy wie, czy to było żart, czy to rzeczywiście tak było. I powiem szczerze, powtarzalność, jeżeli chodzi o kwestię mojej opinii, na przykład indywidualnej, z innymi jest znacząca. A jaka, to na końcu się dowiemy. Lecimy w poprzek. Ewidentnie sobie spokojnie żyletka pracuje. A King's Gillette, maszynka, która wcale nie jest agresywna, ale z drugiej strony nie jest ultra totalnym, beznadziejnym miziakiem. Ona potrafi naprawdę robić fajnie robotę. Ona ma aspiracje na średnią agresję. I nawet twierdzę, że w moich rękach, bo jak dobrze wiecie, jak ktoś oglądał od początku kanał, ja osobiście totalnie się nie dogaduję z tak zwanym Müller R89 plus wszystkie klony. A King's Gillette daje mi tą właśnie przewagę, że daje coś więcej niż te Müller 89. Ale to mówię, to jest totalnie indywidualny temat. Żeby nie było. A jeszcze w tej cenie, słuchajcie, no to już chyba taniej się prawie, że nie da. Nie wiem, szluzy chyba są tańsze ogólnie rzecz biorąc, ale to jest naprawdę bardzo przyjemna, fajna opcja. Jeżeli ktoś nie chce dużo wydawać na tradycyjne golenie, a chce się sensownie golić, bardzo fajna opcja. Jeżeli ktoś zaczyna tradycyjne golenie, no to jest w ogóle wybitna opcja, moim zdaniem, która ci da odpowiedź na dużo ważnych pytań. Przede wszystkim, czy tradycyjne golenie jest dla ciebie? Nie sztuka wydać 500 na maszynkę, która się znajdzie po 3, 2, 5 użyciach, bo zabraknie ci wytrwałości, charakteru, czego nie powinno być. Bo to wystarczy skupić się, wystarczy dać sobie szansę i wystarczy wzbudzić sobie ciekawość jakości i efektywności tradycyjnego golenia. Ale no różne są przypadki. No to 500 na bazarek nie dostaniesz z powrotem. 40 nie ma jakiegoś żalu wielkiego. Więc tak to wygląda, słuchajcie. Niestety jak śledzę ogłoszenia, to czytam później z wielkim żalem, bo to wiem, że to po prostu komuś wytrwałości charakteru zabrakło. No ale są ogłoszenia, które się zaczynają od słów. Po 3 użyciach stwierdziłem, że tradycyjne golenie nie jest dla mnie. No. Tak. Po 3 użyciach to ty się nic jeszcze dobrze nie nauczyłeś. No ale skoro już stwierdziłeś, to trudno. No ale drugą maszynkę sprzedawać bez sensu. Lepiej coś spokojniejszego. Ale ja twierdzę, że jedyną słuszną drogą jest potestować sobie na King's Gillette i wtedy kupić coś lepszego. Jak już mamy dużo odpowiedzi, jak już mamy pierwszą praktykę ze sobą i wtedy możemy spokojnie się dalej rozwijać w tradycyjnym golenie,
Bo w każdej pasji, w każdym momencie i w każdej czynności w życiu, czy to jest zwykła kwestia, czy to jest coś wybitnego i bardzo odtwórczego, należy się rozwijać. Jak stoisz w miejscu, to się nie rozwijasz. Jak się cofasz, to lipa. Acz czasem warto zrobić krok do tyłu i 3 do przodu, nie? Jak to w życiu. Pewne rzeczy, pewne błędy trzeba zniwelować i zrobić to lepiej. O! Idealnie. I idealnie. To jest fajne w tym Decotfela Smile, słuchajcie, że one są na tyle wydajne, że tej piany tutaj na pewno, absolutnie na pewno nie zabraknie, bo jakbym jeszcze wziął daninę z tego pędzla, to zobaczycie. A wiecie co? Pokażę wam. Co wam nie pokażę? Na wizji wam nie pokażę. Patrzcie. Widzicie ile zażar? Patrzcie. O, nie dość, że na twarzy dużo, to jeszcze sobie dorobimy. Święta się skończyły, a my sobie zrobimy brodę świętego Mikołaja. A co, kto nam zabroni? W lutym świętego Mikołaja? Nie? No. O. Powiemy, że spóźniony był i przyszedł jakoś później. Jakby się kto pytał oczywiście. Dobra, słuchajcie. Ostatnie przejście pod włos. Naprawdę ta persona bardzo fajnie pracuje. Nie ma tutaj żadnego szarpania. Nie ma tutaj żadnego niepotrzebnej pracy. Nie ma tutaj bezsensownej, zbędnej agresji. Przypominam, żyletki też mają swoją osobowość. To nie jest tak, że żyletka nic nie znaczy. Żyletką dobrze dobraną, ostrą dla Ciebie można podkręcić charakter maszynki, ale też tą spokojniejszą można ją wyciszyć. Jednym słowem, każda żyletka ma swoją osobowość, tak jak maszynkę. I możesz ją też stuningować lub uspokoić maszynkę. I ta naprawdę chce pracować. Tu się nic złego nie dzieje. Wręcz odpowiem. Tutaj naprawdę czuć, że ona pracuje na twarzy i jest pełne zaufanie do niej. A Kingxi, wiadomo, jak to Kingxi. Wsadź żyletkę i lecimy. A ja Ci odpowiem na pytanie. Nadaje się ona do czegoś, czy nie? Podwóz. Rewelacyjnie po prostu. Świetna maszynka do weryfikacji. Czego? Bardzo przyjemnie pracującej żyletki. Już wiem, że będziemy się lubić. Nawet bardzo chyba. Detale? Dings? Nie. Założyli mu personę Platinum i się boi. Normalnie się boi podskakiwać. Mówię, że to jest nierówna walka. Żuchwa. Pięknie, po prostu nic tu nie hamuje. Nie ma tutaj żadnych negatywnych odczuć a propos tej żyletki. Ona po prostu śmiga po twarzy. Jest dobrze. Wiadomo, rodzina persona zobowiązuje. No ale jak się nie spróbuje, to się nie dowie, nie? Red alert spróbujemy wkurzyć. Tak jest. Oj, tak jest. Wiecie co, zawsze jak mam Kingxi Żylet w ręce, ja naprawdę się dogaduję. To jest ogólnie rzecz biorąc moja pierwsza maszynka, jaką kiedykolwiek w życiu miałem. Jak ktoś oglądnie mój pierwszy odcinek, to się właśnie o tym dowie. I powiem szczerze, mam do niej sentyment. Okej, to nie jest golenie po prostu na absurdalnie doskonałym poziomie. No ale naprawdę dobrze można się nią ogolić. Bezkontuzyjnie, dobrze. Jest ok. Naprawdę jest ok. Słuchajcie. Sprawdź.
Mikrozdrowaśki, mikroschowaśki. Tu jakieś, tu jest dobrze, bardzo fajnie. Żuchwa wbrew pozorom bardzo fajnie. Dół, schowaśki, tutaj ich nie ma. Ale to jest golenie naprawdę na bardzo przyzwoitym poziomie. Nie ma tu dramatu, nie ma tu jakiejś takiej ilości. Bo to się pamiętajmy, to się cofnie. Zimna woda wyciszy skórę, pory się zamkną, delikatnie to, co zostaje, się jeszcze cofa. Każdy, kto tradycyjnie się goli, wie, że jeżeli zaraz po goleniu w trakcie czujesz coś tam, jak wkręcasz się w tą brodę, to za pół godziny tego nie ma. Po prostu. Owszem, ona nie bierze bardzo nisko, przez to ten zarost szybciej urośnie. Ale czy zawsze trzeba się wyrżnąć do trzeciego pokolenia po skórę, po włos? Nie zawsze. Takie jest moje zdanie. Ty możesz mieć inne. Słuchajcie, zobaczcie, bezkontuzyjnie, absolutnie bezkontuzyjnie, bardzo przyjemnie, bardzo ostro, bardzo bezproblemowo, bardzo płynnie. Ona, jak to Amerykanie mówią, smooth. Naprawdę ta, mimo że to Europejka, a nie z Amerykanka, naprawdę świetna żyletka. Jednym słowem co? Werdykt jest jeden. Mamy kolejną żyletkę testową. Warta uwagi, warta tego, żeby jak najczęściej się pojawiała na kanale. I będzie. Czemu? Bo golenie tą żyletką jest bardzo, ale to bardzo przyjemne. Ona po prostu robi robotę. I powiem Wam więcej. Po dzisiejszym goleniu mam takie odczucie, bo kiedyś postawiłem sobie taką tezę, że ona minimalnie ta amerykańska jest o krok lepsza od Persony Platinum europejskiej. Z drugiej strony poczytałem, no chociażby na naszym forum, czy na grupie facebookowej, powiem Wam szczerze, ostrze i mydło, zapraszam, razem z Japurkiem. Słuchajcie, kwestia jest następująca. Tam bardzo dużo ludzi pisze, a moim zdaniem europejska persona jest lepsza od amerykańskiej. I szczerze, jedni i drudzy mają rację. Czemu? Bo i amerykańska, a przede wszystkim ta europejska, bo o niej właśnie mowa, to jest bardzo przyjemna, bardzo fajna żyletka. Nie będę ukrywał, ja już ją znam i powiem szczerze, powtarzalność w tym dyspenserku jest też niesamowita, na takim samym poziomie jak żyletki amerykańskie. Jednym słowem, warte uwagi. Persona Platinum i z ukrytym Chrome. Nie wiem, czemu tego nie napisali, ale czy to ma znaczenie? Ważne, że zdaje egzamin. Słuchajcie, dopełnieniem naszego golenia Inferno AS Parfum. Pamiętajmy o tym, co to znaczy. To znaczy, że ten karton i ta buteleczka jak setka z Żabki ma w sobie dużo zapachu, które, że tak się wyrażę, zostaje na nas na dłuższy czas. Pół buteleczki już zużyte. Uwielbiam ten zapach i uwielbiam ten zestaw. Właśnie w takie klimaty, jak są zimne miesiące, jak jest mróz za oknem, to jest po prostu rewelacja. Jak tego dżina zburzymy, a dokładnie diabła w butelce, to słuchajcie, to ja już to czuję. I już jest dobrze. Już jest bardzo dobrze. Uwielbiam The Godfellas Smile z tym AS Perfum za moc zapachową. Jak wiecie, Snowy lubi mocne zapachy. I on tutaj w diabelski sposób daje popalić. Dla jasności, tak, palone drewno, palone przyprawy i tu się wszystko zgadza. Piekło w najlepszym wydaniu, ale nie to takie beznadziejne. To właśnie takie przyjemne. Jeżeli tutaj coś jest popalone, to jest to sama przyjemność. Jeżeli mam mieć coś spalonego na twarzy, to właśnie chcę mieć Inferno. Naprawdę rewelacja. Polecam. Świetne, jeszcze raz świetne. The Godfellas Smile Inferno. Ale najbardziej polecam Personę Platinum, która zdała egzamin, która robi świetną robotę, która jest bardzo przyjemna, bardzo przewidywalna i jak patrząc na twarz, mało kontuzyjna. Czyli jest i przyjemnie, i bardzo przyjemnie. Na sam koniec, dla skóry, bo po to się golimy, żeby ta skóra miała też przyjemność z golenia, a nie tylko szajbę, że coś jej wrywano, coś ją pocięto i wcale nie jest przyjemnie. Słuchajcie, dziękuję Wam za wspólne golenie. Już teraz, już na następnym zaczniemy coś nowego. A co? To już się dowiemy razem.
Ja Wam dziękuję, miłego popołudnia życzę. Trzymajcie się. Cześć.